Witam serdecznie dzisiaj na naszym takim spotkaniu na temat, moi drodzy, oczywiście przepowiedni o uciekającym papieżu z Rzymu albo o uciekającym papieżu z Watykanu. Bardzo ciekawy jest to temat, zwłaszcza dotyczy on pewnego proroctwa, które miał papież Pius X. Tak na marginesie został uznany za świętego przez Kościół katolicki. Więc dzisiaj właśnie chciałbym się nad tym tematem pochylić, ale zanim do tego tematu dojdziemy, to zachęcam, żeby zalajkować na wstępie, żeby o tym nie zapomnieć. Jak ktoś jest tu pierwszy raz, to żeby zasubskrybować ten kanał. No i oczywiście w komentarzach się podzielić, co na ten temat myślicie, jak jesteście, no i udostępniajcie jak najbardziej te nasze dzisiejsze spotkanie. Im nas więcej, tym większa burza mózgów będzie. No a jak ktoś jest chętny, zachęcam, żeby wszedł do grona wspierających, bo wtedy ma możliwość stawiania swoich pytań, swoich tematów. I wtedy te tematy i pytania są brane oczywiście omawiane przeze mnie. No, jeżeli chodzi o postać Piusa X, bo chyba od tej postaci powinniśmy zacząć w ogóle nasze rozważania, to Pius X inaczej się nazywał Giuseppe Melchiorre Sarto. On był synem wiejskiego listonosza i szwaczki. W ogóle niektóre źródła podają, że jego ojciec Giovanni Sarto był Polakiem. To też jest bardzo ciekawe i też bardzo ciekawy był sentyment papieża Piusa X do Polski. No i żeby było ciekawie, kim był jego ojciec, a no jego ojciec był w ogóle może czy Polakiem inaczej, to był Ślązakiem, bo pragnąc uniknąć służby wojskowej wyemigrował z Górnego Śląska. Mieszkał w Boguszycach niedaleko Toszka w powiecie gliwickim i stamtąd wyemigrował sobie do Włoch, zmieniając przy tym swoje dotychczasowe nazwisko, bo wcześniej nazywał się Jan Krawiec, na włoskie Sarto, bo Sarto po włosku oznacza krawiec. Natomiast jego matka Margarita była Włoszką. Natomiast jednakże 26 czerwca 2013 roku w Opolu, żeby było ciekawie, odbył się kongres historyków z Polski i z Włoch, na którym jednoznacznie uznano tę teorię za nieprawdziwą. Wynikiem w ogóle tych badań jest tak na marginesie wydana w 2016 roku taka publikacja, która nosi tytuł Genealogia pragnień Pius X w pamięci ludności Górnego Śląska. Tak? Bardzo ciekawa to postać jest. Chyba no nie będę przybliżał Wam, w jaki sposób został papieżem wybrany na papieża, jak przebiegał jego pontyfikat, bo to jeżeli ktoś będzie chciał, to bez najmniejszego problemu sobie weźmie i zajrzy po grzebie, a jak ktoś w ogóle podjedzie sobie do Bazyliki Watykańskiej, to tam będzie w stanie zobaczyć grób papieża Piusa X, taka szklana trumna i tam leżą właśnie zwłoki papieża Piusa X. Więc przejdźmy sobie może do właśnie tej przepowiedni, bardzo znanej, a w zasadzie to są dwie przepowiednie, bo dwukrotnie Pius X na ten temat mówił. No i przepowiednie związane z losami papieży, powiem szczerze, od zawsze budziły takie zainteresowanie zarówno wśród wiernych, jak i badaczy Kościoła, historii Kościoła. No i jedną z najbardziej tych zagadkowych przepowiedni jest wizja właśnie świętego Piusa X, który podczas swego pontyfikatu, on miał pontyfikat od 1903 roku do 1914 roku, miał objawienie dotyczące przyszłości papieństwa. No i opisał w niej dramatyczny obraz papieża uciekającego z Rzymu i ginącego śmiercią męczeńską. Praktycznie jego wizja do dziś pozostaje takim przedmiotem analiz zarówno teologicznych, jak i historycznych. No i dzisiaj chciałbym omówić troszeczkę szczegóły tej przepowiedni, jej kontekst historyczny, no i w ogóle jej znaczenie dla przyszłości Kościoła. W ogóle też chciałbym, żebyśmy się wspólnie zastanowili, może Wam przyjdzie coś do głowy, wrzucili to w komentarzu, czy wydarzenia XX i XXI wieku mogłyby być interpretowane jako częściowe albo jako pełne spełnienie tej wizji. Tak jak powiedziałem, Pius X miał dwie kluczowe wizje związane z przyszłością papiestwa, bo pierwsza z nich pojawiła się w 1909 roku podczas audiencji generalnej, kiedy papież doznał takiego nagłego natchnienia i wtedy powiedział takie słowa.
Zobaczyłem jednego z moich następców, uciekającego z Rzymu, kroczącego po ciałach swoich braci. Ukrył się gdzieś w przebraniu, lecz wkrótce zginął tragiczną śmiercią. Natomiast druga wizja miała miejsce w roku 1914, krótko przed jego śmiercią, gdy ponownie miał dostrzec obraz papieża uciekającego z Watykanu w takich dosyć dramatycznych okolicznościach, sugerując tym samym, że przyszłość Kościoła będzie czekała wielka próba. Aby w ogóle lepiej zrozumieć znaczenie tych wizji świętego Piusa X, to warto jest przyjrzeć się sytuacji politycznej i religijnej na początku XX wieku w Europie. No bo po zjednoczeniu Włoch w 1870 roku papież stracił władzę świecką nad państwem kościelnym. No i Pius X sprawował swój pontyfikat w czasie, gdy relacje między Kościołem a państwem włoskim były bardzo napięte. Więc te antyklerykalne tendencje w rządzie włoskim prowadziły do ograniczenia wpływu Kościoła, co mogło też budzić obawy o dalszą przyszłość papiestwa. Na początku w ogóle XX wieku wzrastała liczba ruchów ateistycznych, działała masoneria, która miała silne wpływy w rządach wielu państw europejskich, a różne rewolucyjne idee prowadziły do nasilających się prześladowań Kościoła. Zresztą w 1917 roku rewolucja bolszewicka w Rosji ustanowiła państwo ateistyczne, które przez dziesięciolecia prześladowało chrześcijan. Pius X zmarł w sierpniu 1914 roku, zaraz po wybuchu I wojny światowej. No i według niektórych źródeł jego śmierć w ogóle była przyspieszona przez cierpienie związane właśnie z nadchodzącą wojną. Niektórzy interpretują jego wizję jako taką proroczną zapowiedź katastrofalnych wydarzeń, które później miały spotkać zarówno świat, jak i Kościół. Powiem tak szczerze, że Kościół katolicki podchodzi ostrożnie do wszelkiego rodzaju objawień prywatnych. Nie są uznawane one za część oficjalnej doktryny, ale mogą być traktowane jako takie wskazówki duchowe. No w przypadku świętego Piusa X jego wizja nigdy nie została oficjalnie uznana za proroctwo Kościoła, ale pozostaje taką, bym powiedział, inspirującą refleksją na temat przyszłości. Niektórzy w ogóle badacze doszukują się w wizji Piusa X odniesień do Apokalipsy świętego Jana, zwłaszcza do fragmentów, które mówią o prześladowaniu Kościoła w czasach ostatecznych. No warto jest również zwrócić uwagę na słowa Jezusa w Ewangelii Mateusza. Chodzi mi tu konkretnie o 10 rozdział, 23 werset. Tam jest napisane coś takiego. Gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do innego. Więc niektórzy teologowie sugerują, że wizja Piusa X nie musi dotyczyć dosłownej ucieczki papieża, ale może symbolizować takie duchowe prześladowania Kościoła i jego wiernych. No i uciekający papież mógłby być metaforą kryzysu wiary i autorytetu Stolicy Apostolskiej w czasach współczesnych. W ogóle w historii Kościoła mieliśmy już przypadki, kiedy papieże byli zmuszani do opuszczania Rzymu. Na przykład weźmy sobie 1799 rok. Pius VI został porwany przez wojsko napoleońskie i zmarł na wygnaniu. 1809 rok. Pius VII został uwięziony przez Napoleona. 1848 rok. Pius IX musiał uciekać do Gaety po rewolucji rzymskiej. Czy w końcu 2013 rok Benedykt XVI nie uciekał z Rzymu, ale jego rezygnacja z pontyfikatu wywołała takie spekulacje, czy to nie jest właśnie początek tej wizji albo realizacji tej wizji świętego Piusa X. Obecnie świat staje się coraz bardziej nieprzychylny chrześcijaństwu, więc przemoc wobec duchowieństwa rośnie i tutaj jest pytanie właśnie, czy przepowiednia Piusa X dotyczy przyszłości, w której papież będzie zmuszony do opuszczenia Watykanu w obliczu prześladowań, czy może też dotyczy czegoś innego. No i przepowiednia świętego Piusa X o uciekającym papieżu, jak już wspomniałem, jest jedną z najbardziej tajemniczych wizji w historii Kościoła katolickiego. No i słowa wypowiedziane przez papieża na początku XX wieku mogą budzić refleksję nad wydarzeniami, które dotknęły jego następców, bo od rewolucji, wojen światowych, zamachów na papieży,
współczesne wyzwania stojące przed stolicą apostolską, no tutaj ta przepowiednia Piusa X zdaje się nabierać całkowicie nowego znaczenia. No i dziś właśnie chciałem się przyjrzeć tym losom papieży z XX i XXI wieku w kontekście wizji, którą miał święty Pius X. Chciałem też troszeczkę tak przeanalizować, no, czy dramatyczne wydarzenia w dziejach współczesnego papiestwa można by w jakimś tam stopniu uznać za spełnienie proroctwa Piusa X. Jak już powiedziałem na samym początku, święty Pius X miał dwie wizje, które były związane z przyszłością papiestwa i w 1909 roku podczas tej audiencji generalnej on powiedział, ja to powtórzę raz jeszcze: zobaczyłem jednego z moich następców uciekającego z Rzymu, kroczącego po ciałach swoich braci, ukrył się gdzieś w przebraniu, wkrótce zginął śmiercią tragiczną. Natomiast w 1914 roku, krótko przed swoją śmiercią, miał kolejną wizję, która zdawała się potwierdzać, że Kościół będą czekały wielkie prześladowania. No powstaje pytanie, czy wizja ta dotyczyła konkretnego papieża, czy może była bardziej proroctwem dotyczącym całej przyszłości papiestwa. No i dlatego chciałem się przejrzeć losom następców Piusa X. No, w latach 1914-1922 pontyfikat miał Benedykt XV i tam była też trauma I wojny światowej, bo pontyfikat Benedykta XV przypadał na czas I wojny światowej, która przyniosła śmierć milionom ludzi. Papież oczywiście bezskutecznie apelował o pokój, a Kościół był w dosyć trudnej sytuacji wobec walczących stron. Niektórzy w ogóle interpretują jego los jako takie metaforyczne kroczenie po ciałach braci, które Pius X zobaczył w tej swojej wizji. Następnie mamy Piusa XI, czyli jego pontyfikat jest od 1922 roku do 1939 roku. Tutaj Pius XI musiał zmierzyć się z rosnącymi totalitaryzmami, bo był faszyzm we Włoszech, nazizm w Niemczech, komunizm w ZSRR. Podpisano traktaty laterańskie w 1929 roku, zapewniło to niezależność oczywiście Watykanu, ale w latach 30. papież ostrzegał przed właśnie niebezpieczeństwami, które wynikały z ideologii totalitarnych. Jego następcą był Pius XII. Jego pontyfikat to lata 1939-1958. To jest papież, który podczas swojego pontyfikatu była II wojna światowa. W ogóle istnieją źródła sugerujące, że Hitler planował porwanie papieża i przeniesienie go do Niemiec, co mogłoby być takim spełnieniem wizji o papieżu opuszczającym Rzym. Watykan ocalał, no ale ta sytuacja była dramatyczna. Dalej mamy, już tam nie będę mówił o Leonie, czy o Janie Pawle I, ale mamy naszego Jana Pawła II, lata pontyfikatu 1978-2005. To jest takie najbardziej spektakularnym wydarzeniem w historii współczesnego papiestwa. Był właśnie zamach na Jana Pawła II 13 maja 1981 roku, bo papież postrzelony przez tureckiego zamachowca na medaliach cudem przeżył, a sam przypisał do interwencji Matki Boskiej Fatimskiej. Przepowiednia Piusa X o zagrożeniu dla papieża mogła się właśnie odnosić do tej dramatycznej sytuacji. Ponadto też Jan Paweł II odegrał kluczową rolę w upadku komunizmu w Europie, co czyni jego pontyfikat jednym z najważniejszych w kontekście walki o wolność Kościoła. Po nim mamy Benedykta XVI, jego pontyfikat to lata 2005-2013. Ten pontyfikat przyniósł niespodziewane wydarzenia, bo przyniósł rezygnację papieża w 2013 roku. Był to pierwszy taki przypadek od ponad 60 lat, kiedy papież dobrowolnie zrzekł się urzędu. Benedykt XVI opuścił Watykan i zamieszkał w klasztorze Mater Ecclesia. Niektórzy w ogóle interpretują ten fakt tylko takie częściowe spełnienie się wizji Piusa X, bo papież dosłownie opuścił Watykan, no chociaż nie w takich jakichś tam tragicznych okolicznościach, o których mówiła ta wizja. No i mamy Franciszka, jego pontyfikat w 2013 roku się zaczął. Ten pontyfikat przypadł na czas narastających podziałów, kryzysów migracyjnych i prześladowań chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Ponadto też pandemia COVID-19 i wojna na Ukrainie postawiły Kościół przed takimi nowymi wyzwaniami. Zostaje pytanie, czy przyszłość przyniesie jeszcze bardziej jakieś dramatyczne wydarzenia, no bo proroctwo Malachiasza opisujące ostatnich papieży kończy
wzmianką o Piotrze Rzymianinie, który ma być ostatnim papieżem przed końcem czasów. Niektórzy właśnie interpretatorzy wiążą tą postać Franciszka. Inni uważają, że prawdziwy Piotr Rzymianin dopiero nadejdzie. No jeśli proroctwo Malachiasza ma jakiekolwiek znaczenie, to być może przyszły papież będzie tym, którego losy spełnią wizję właśnie świętego Piusa X w jakiś sposób taki bardziej dosłowny. Więc historia XX i XXI wieku pokazuje, że papiestwo wielokrotnie stawało wobec różnych zagrożeń, chociaż żaden papież nie musiał jeszcze tak dosłownie, dosłownie tego słowa znaczeniu, uciekać z Rzymu w przebraniu. To sytuacja w ogóle cała geopolityczna i ta wzrastająca nietolerancja wobec chrześcijaństwa mogły prowadzić do dalszych wyzwań. No, współczesne zagrożenia Kościoła obejmują m.in. narastające prześladowania chrześcijan w świecie, możliwe konflikty zbrojne, które mogą zagrozić Watykanowi, spadający autorytet Kościoła i rosnącą laicyzację. Pytanie, czy przyszły papież będzie musiał opuścić Watykan? Czy Kościół stanie wobec takich właśnie dramatycznych wydarzeń, jakie przewidział święty Pius X? Myślę, że na te pytania ogólnie to odpowiedzieć może już tylko historia, a my bacznie patrzmy, zwracajmy uwagę na to, co się będzie działo. Ja wdzięczny jestem za wszelkie komentarze, za wyrażenie waszego zdania na ten temat. No i rozsyłajcie gdzie tylko możecie ten nasz dzisiejszy vlog, to nasze dzisiejsze spotkanie. Tak jak powiedziałem, im jest nas więcej, tym, moi drodzy, będziemy mieli większą burzę mózgu. Więc w związku z tym, moi drodzy, zachęcam, żeby jak najbardziej rozsyłać nasze spotkania, gdzie tylko się da, na różne fora dyskusyjne. Pozdrawiam i do następnego razu.